Nazywam się Agnieszka Kasperczyk-Pacha. Jestem właścicielką firmy rodzinnej. Zajmujemy się projektowaniem łazienek i mamy sklep instalacyjny. Moja przygoda z MU zaczęła się we wrześniu zeszłego roku, kiedy podczas live'a u Pani swojego czasu zobaczyłam Olę w bluzie komiksowej MU. Z ciekawości weszłam na stronę MU Kreacje i pierwsza rzecz, która wpadła mi w oko, to był fakt, że MU szyje na miarę. A ja mam 1,89 m wzrostu i zawsze miałam problem z kupieniem ubrania, które by nie miało za krótkich rękawów albo nogawek. Za ubraniami MU idzie również, można powiedzieć, cała filozofia. Zaczęłam zmieniać siebie. Jak wziąłam udział w mastermindzie Olgi od październiku zeszłego roku, to jedno z pytań było, jakie masz marzenia? Ja sobie wtedy uświadomiłam, że de facto nie mam żadnych marzeń. Że moje życie toczy się z dnia na dzień. I jakby cały mastermind otwierał mi oczy, że powinnam zadbać o siebie, co przełożyło się to bezpośrednio na moje życie rodzinne i przełożyło się też na firmę, którą prowadzę. Agnieszka bardzo często wcześniej powtarzała, że ona jest taką panią chaos. I to było widać właśnie w jej życiu prywatnym i zawodowym, w jej działaniach, które ona po prostu wykonywała. A teraz właśnie jakby po akceptacji takiej siebie widać w niej taki wewnętrzny spokój. Pamiętam taką sytuację, kiedy Agnieszka przyjechała do mnie i widziałyśmy się w realu po jakimś takim dłuższym okresie czasu i wychodzi z auta. Ja patrzę i oczom tak naprawdę nie wierzę, bo wychodzi taka kobieta, która jest pewna siebie, dumna, która ma dużo siły. Zmieniając swoje zachowanie, zauważyłam, że zmienia się zachowanie mojego męża, moich dzieci i moich współpracowników. Przestałam się skupiać na problemach, zaczęłam się skupiać na rozwiązaniach. Za namową Olgi zrobiłam sobie test Galupa, wiem już, jakie są moje talenty i staram się tak działać, aby je rozwijać i wyciągać wszystko, co jest najlepsze. Zaczęłam o siebie bardziej dbać, o spójność kolorystyczną swojego wizerunku. Zmieniłam włosy z kruczo-czarnych na blond i nawet sami klienci mówią, że wyglądam mniej groźnie. Myślę, że ma dużo pozytywnej energii w sobie, myślę, że jest radosna, myślę, że ma taki power cop do działania. Lubi rywalizować, co jest bardzo dobre i tą rywalizacją zaraża innych. I to jest super. Zmiany, które we mnie zachodziły przez dłuższy okres czasu i nie były łatwe. Były to taka metoda krok po kroku. Zaczynałam od wprowadzenia niewielkich zmian. Takich praktycznie, że myślę, że nikt z zewnątrz by tego nie zauważył. Przestałam karać moje dzieci. Staram się z nimi tak rozmawiać, że umawiamy się na wszystko wcześniej. Na przykład, jeżeli moje dziecko się notorycznie spóźniało do domu, to po prostu z nim porozmawiałam. Co możemy zrobić, żebyś nie spóźniał się do domu, tylko zawsze przychodził o czasie. I moje dziecko zaproponowało rozwiązanie, ja je przyjęłam i ono po prostu działa, tak? Czyli okazało się, że ten dialog się opłaca. Natomiast nie była to łatwa droga i nieraz ryczałam jak bóbr. Po prostu brałam psa i szłam na spacer, żeby te swoje emocje wyładować poza domem, a nie w domu i wracałam, już miałam głowę pełną nowych pomysłów i nowych rozwiązań. Ja widzę, że mój uśmiech na twarzy wywołuje uśmiech na twarzy ludzi, z którymi przebywam. I to są takie małe gesty i nawet jak przechodzę przez pasy, a mam swoją kurtkę po prostu w MU z rybki, to nie ma bata, każdy się zatrzyma kierowca i przepuszczajmy na pasach. Zawsze byłam kolorowym ptakiem, natomiast z racji tego, że nigdy nie mogłam na siebie dostać ubrań we właściwym rozmiarze, byłam taka przygaszona i wręcz w mojej branży instalacyjnej miałam klientów, że mówili do mnie, nie patrząc na moją twarz, ale widząc kogoś za ladą, gdzie ja byłam wiecznie ubrana w t-shircie i w dżinsach, mówili do mnie, proszę pana. Teraz jest tak, że ja jestem kolorowa, jestem zawsze uśmiechnięta, moje nastawienie się w ogóle zmieniło do ludzi i widzę, że ich nastawienie do mnie również się zmienia. I to jest taki duży pozytyw. I myślę, że to jedno wpływa na drugie, to znaczy mój styl ubierania wpływa na moje zachowanie, a moje zachowanie wpływa na mój styl ubierania. Widzę, że ci moi klienci w ogóle są wtedy spokojniejsi. Swoją przyszłość powiedziałam, że widzę różowo-miętowo. Mam już marzenia. Wiem, co chcę robić w życiu. Wiem, czego nie chcę robić. Dużo mi dało na przykład to w pracy. Do tej pory robiłam wszystkie takie same rzeczy, które robią moi współpracownicy, a teraz skupiłam się bezpośrednio na zarządzaniu firmą i chcę ją rozbudować. I to jest taki mój cel, do którego będę zmierzać. Znacznie mi się poprawiła jakość mojego życia prywatnego. Że widzę, że częściej rozmawiam z moim mężem, przestaję go obwiniać o różne rzeczy i wszystko staram się załatwić za pomocą dialogu. Nie szukam problemów, tylko szukam rozwiązań. Agnieszka zaufała sobie, że Agnieszka wreszcie się puściła i w jej życiu zaczęły się dziać naprawdę bardzo fajne rzeczy.
mogę powiedzieć teraz, że Mu robi dobrą robotę, bo w przypadku Agnieszki to działa, tak? W momencie, jak dołączyłam, zaczęłam robić pierwsze zakupy do Mu Kreacje, zostałam zaproszona do wstąpienia do grupy na Facebooku zamkniętej ambasadorek. Ponieważ jestem otwarta na nowe znajomości, przystąpiłam do tej grupy i poznałam tam dużo wspaniałych dziewczyn. Z częścią z nich poznałam się osobiście, czy właśnie przez Mu Mastermind, czy na warsztatach, które są tutaj organizowane u Olgi. Jest to grupa wspaniałych kobiet, które zawsze się wspierają. Tam o jakiekolwiek by się nie zadało pytanie, to zawsze jest pozytywny feedback, jest dużo takich działań pomagających. Olga rzuca jakiś pomysł, że ktoś potrzebuje pomocy, to wtedy po prostu dziewczyny się zbierają i pomagają. Daje też to taki przywilej, że jako ambasadorka mam możliwość wcześniejszych informacji o nowych na przykład printach, które się ukażą, albo są produkty, które są przeznaczone tylko dla ambasadorek. Uważam, że my kobiety powinniśmy o siebie zawalczyć, że każda z nas powinna uważać, że jest najważniejsza, że powinniśmy przestać żyć w cieniu tych myśli czy stwierdzeń, które mówią nam znajomi, że czegoś nie wypada, że jesteś za gruba, za chuda, że za mocno się malujesz, albo żebyś się w końcu umalowała. Ja odkąd jestem w Mu, po prostu zaczęłam żyć, jestem sobą teraz. Żyję tak jak chcę. To, czy co ktoś o mnie mówi, to jeżeli to nie jest jakaś dla mnie osoba ważna, to po prostu nie biorę tego w ogóle pod uwagę. Przestałam się przejmować cudzymi oczekiwaniami w stosunku do mnie, albo osoby, które mi mówiły, co mam zrobić, a czego mam nie robić. W zasadzie całe moje życie do zeszłego roku to było, że ktoś mi mówił, że zrób to, zrób tamto, tego nie rób, a teraz uważam, że to jest moje życie i będę robiła, co będę w nim chciała. Będę się ubierała kolorowo, bylebym tylko nie raniła uczuć innych osób, bo to jest najważniejsze, że stałam się też osobą asertywną, że już dopuszczam to, że ktoś mnie prawo poprosić mnie o pomoc, ale ja mam również prawo mu odmówić. I już nie robię sobie z tego powodu wyrzutów sumienia i nie jestem już osobą, która się na wszystko zgadza. Bo kiedyś tak było, że zgadzałam się na wszystko, o co mnie poproszono. I potem było tak, że nie miałam czasu dla siebie. A teraz jest tak, że ja sobie planuję pewne rzeczy i jeżeli coś mam zaplanowane, no to trudno, no przykro mi, dla kogoś w tym momencie nie mam czasu. Mogę poświęcić czas kiedy indziej, ale teraz najważniejsza jestem ja. Chciałabym, żebyśmy my, kobiety, przejrzały na oczy, żebyśmy żyły swoimi marzeniami, swoim życiem, żeby nikt nam nie mówił, co mamy robić, bo w życiu nie jest łatwo, ale uwierzcie mi, wszystko można rozwiązać, tylko trzeba się zastanowić nad sobą, trzeba przemyśleć swoje przekonania, bo to część rzeczy to są rzeczy, które nam wpojono od dzieciństwa i wydaje nam się, tak po prostu ma być, a to jest nieprawda. Powinniśmy dbać o swoje szczęście, bo jeżeli my będziemy szczęśliwi, to będą szczęśliwi nasi małżonkowie i będą szczęśliwe nasze dzieci.